tym materiale dowiesz się, czym wyróżniają się stelaże do myjek marki Ettore oraz czy odpowiadają one Twoim potrzebom. Zapraszam do obejrzenia. Kompletna myjka składa się z wkładu i właśnie z tego stelaża. Stelaż wkłada się tutaj do środka do wkładu i zapina rzepy. Recenzję 3 wkładów marki Ettore wypuściliśmy tydzień temu, także zapraszam Was do cofnięcia się do tamtego materiału, jeśli jesteście zainteresowani. Na początek te 2 stelaże. Są one wykonane z aluminium, zakończone tutaj plastikową taką zatyczką. Uchwyt przymocowany jest nitami, sam uchwyt wykonany jest z tworzywa i tutaj ma jeszcze wstawki gumowe, które zapewniają lepszy uchwyt, gdy ten uchwyt jest mokry. I ta budowa stelaża zapewnia bardzo niską wagę. Możemy go sobie tutaj zważyć. Zobaczcie, 124 gramy. To jest bardzo mało jak na stelaż. Większość stelaży innych producentów jest po prostu cięższa. No i ma to takie przełożenie, że nam się po prostu mniej męczy ręka. Im ten stelaż jest lżejszy, tym lepiej się tym pracuje w praktyce. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Drugi stelaż różni się tylko tym, że ma tutaj łamany uchwyt. Jest on dedykowany po prostu do mycia przy użyciu kija teleskopowego. Jeżeli myjemy kijem teleskopowym, to jest to niezbędne ze względu na to, że czasem sięgamy troszkę bardziej z boku, albo myjemy na przykład w poprzek. Jest ta funkcja po prostu niezbędna do tego, żeby pracować na kiju. Ten uchwyt nie ma tych wstawek gumowych z racji tego, że z założenia bardzo rzadko trzyma się go ręką. Trzeci, ostatni, który dzisiaj omówię, to Ettore Pro Grip. Jest to, uważam, najlepszy uchwyt do mycia takiego ręcznego. Ja osobiście używam tego uchwytu, najbardziej mi leży. Ma świetnie wyprofilowaną tą rękojeść, jest zgrubiona i ma bardzo fajną, trwałą tą gumę. Dzięki temu bardzo wygodnie się tym pracuje. Tego uchwytu czasem naprawdę musicie długo go trzymać. Jest to bardzo przydatne po prostu w praktyce, żeby ten uchwyt był jak najbardziej wygodny. Jest wykonany w całości z tworzywa. Jest przez to trochę cięższy niż te, bo waży 195,6 gramów. No ale to, że on jest po prostu tak fajnie zoptymalizowany, to naprawdę dobrze się nim pracuje. Ma tutaj wyżłobienia, dzięki temu też jest trochę lżejszy. Ważna jest też ta odległość tutaj, dzięki temu, że tutaj jest ten dystans zachowany. Nie jest też ten odcinek za długi, ale też nie jest za krótki, bo jeżeli on jest za krótki, to nam po prostu moczy rękę wkładem. Jeżeli na tym jest wkład, to dotykamy po prostu palcem. W stelażach kluczowe jest to, aby były sztywne w tej osi, ponieważ jeżeli dociskamy go na środku, to równy docisk musi być też na końcówkach. No i tutaj w przypadku Ettore one są po prostu bardzo sztywne i bardzo o ten aspekt producent zadbał. W przypadku aluminium jest to tak samo zachowane. Na każdy z tych stelaży możecie nałożyć wkład w zasadzie dowolnego producenta, jeżeli tylko długość jest zachowana. Czyli mamy stelaż 45, no i wkład też musi być 45, ale dowolnego producenta, jeśli macie wkład, to możecie oczywiście go na ten stelaż założyć. Jeśli chodzi o rozmiary, to każdy z tych stelaży jest dostępny w długości od 25 przez 35, 45 i 55 cm. Także takie mamy dostępne długości. W tym i poprzednim materiale poznaliście kompleksowo myjki Ettore. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało dzwońcie do nas lub piszcie. Chętnie pomożemy. Trzymajcie się. Hej!